Kojarzycie taką grę? Główny bohater w wojskowej kurtce wraca do dobrze znanego miejsca, żeby odnaleźć bliską mu osobę. Uzbrojony w gazrurkę, radio i latarkę przemierza ulicę opustoszałego miasta. Na drodze stają mu przeróżne monstra. To właśnie Silent Hill, Homecoming, 6. odsłona cyklu. Tym razem marka trafiła w ręce amerykańskiego studia Double Helix Games. Gra ukazała się na Xboxa 360, PlayStation 3 oraz PC. Kierujemy Alexem Shepardem, młodym wojskowym, który prawdopodobnie wraca z frontu do rodzinnego miasta Shepherd's Glen. Podobnie jak w Silent Hill 4, akcja nie dzieje się w samym Silent Hill, tylko tuż obok. Do tytułowego miasteczka trafimy nieco później. Alex chce po prostu poskładać swoje życie do kupy. Problem w tym, że jego rodzinne miasto wygląda jak po ewakuacji. Ulice są puste, nie ma żywej duszy, ludzie znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Kiedy Alex wraca do domu rodzinnego, szybko zauważa coś dziwnego. Nie ma go na żadnym zdjęciu. Jego matka zdaje się w ogóle go nie zauważać. Powtarza tylko jedno, że tęskni za Joshem, młodszym bratem Alexa. To właśnie jego Alex postanawia odnaleźć. Zwłaszcza, że chłopak i tak nie daje mu spokoju, pojawiając się w koszmarach. Tak mniej więcej zawiązuje się fabuła gry. Podobieństwa do Silent Hill 2 nie są tu przypadkowe. Homecoming pierwotnie miał być sequelem do dwójki. Pomysł jednak porzucono przez niestabilną sytuację w Konami. Projekt trafił w ręce zachodniego studia, które ewidentnie nie udźwignęło zadania. W efekcie dostaliśmy coś, co przypomina raczej zbiór motywów zapożyczonych z Silent Hill 2, tyle że pozbawionych ich głębi. Podobieństwa widać już na poziomie samego bohatera. Alex nosi wojskową kurtkę, podobnie jak James. Szuka zaginionej bliskiej osoby, tak jak James szukał swojej żony. Obaj bohaterowie mierzą się także z psychicznym wyparciem i wracają do miasta, aby zmierzyć się z konsekwencjami własnych czynów. Podobne zapożyczenia widać również w konkretnych scenach. Sam początek Silent Hill Homecoming przywołuje skojarzenia z drugą częścią serii. Koszmar Alexa przywiązanego do szpitalnego łóżka, pchanego przez korytarze to niemal ta sama scena, co w Silent Hill 2 po walce z bossem w szpitalu. Inny przykład to znana scena z dziurą w ścianie. W Silent Hill 2 James sięga ręką w nieznane. Gracz nie wie, co się stanie, ani co go tam czeka. W Homecoming widzimy natomiast wystającą zabawkę, która po chwili zostaje wciągnięta w głąb dziury. W tym przypadku od razu wiemy, czego możemy się spodziewać. Podobnych nawiązań jest zresztą więcej. Mamy radio ostrzegające przed potworami, identyczny dźwięk podnoszenia przedmiotów, a nawet jedną z pierwszych łamigłówek ze zdjęciami rentgenowskimi, która wyraźnie przywodzi na myśl te z drugiej części. Różnica polega jednak na tym, że w Homecoming wszystko to pozostaje na poziomie powierzchownych cytatów. Co więcej, sam Alex niemal nie reaguje na to, co dzieje się wokół niego. Nie pyta, skąd biorą się potwory, czym są, ani dlaczego pojawiają się w mieście. A przecież właśnie próba zrozumienia tych zjawisk była jednym z fundamentów serii Silent Hill. Nasz bohater nie przechodzi też żadnej drogi, przez co prawda o śmierci Josha traci na znaczeniu. I jest jeszcze piramidogłowy. Silent Hill 2 symbolizował poczucie winy Jamesa. Był manifestacją jego psychiki. W Homecoming zostaje sprowadzony do egzekutora. Kogoś, kto po prostu wymierza karę. Nawet jego wygląd został, delikatnie mówiąc, zamerykanizowany. Nie trzyma już fragmentu ogromnych nożyc, zamiast tego dostał wielki nóż taktyczny. Żeby było wiadomo, jest groźny i tu jest Ameryka. No dobrze, a jak się w to gra? Na papierze mamy typowego Silent Hilla. Jest trochę błąkania się po mieście, rozwiązywania zagadek, walki zarówno bronią białą, jak i palną. Z tym, że każdy ten element jest tutaj potraktowany powierzchownie. W tej części kamera znajduje się cały czas za plecami bohatera. W przypadku starć z przeciwnikami musimy najpierw przyjąć postawę bojową. Dopiero wtedy możemy wykonywać lekkie lub silne ataki. Alex może też wykonywać uniki i przewroty. Wynika to zapewne z jego szkolenia wojskowego albo z decyzji twórców, którzy chcieli w ten sposób uczynić walkę bardziej dynamiczną. Sprawia to, że potyczki w teorii mają być zręcznościowe. W praktyce większość przeciwników można bez problemu położyć podstawowym nożem. Jego zestaw ruchów jest szybki i uniwersalny. Z łatwością wytrąca przeciwników z równowagi, co pozwala nam kontynuować ataki. Walka dystansowa również wypada dosyć blado. Bronie praktycznie nie mają odrzutu. W porównaniu do poprzednich części mamy tu możliwość swobodnego celowania. Nie spełnia to żadnej znaczącej funkcji, ponieważ wrogowie to gąbki na pociski i nie reagują w żaden zauważalny sposób na trafienia. Jest też limit amunicji. Jeśli mamy maksimum, nie podniesiemy więcej.
Osobiście nie jestem fanem tego rozwiązania. Wolę, kiedy gra pozwala mi zarządzać zasobami po swojemu, zamiast narzucać styl gry. Twórcy porzucili statyczne tła. Lokacje są bardziej korytarzowe, a broń często pełni też rolę narzędzia. Łomem otworzymy zamknięte skrzynie, toporem strażackim rozbijemy deski blokujące przejścia. Niestety, sama eksploracja nie daje dużej satysfakcji. Jeśli coś już zbieramy, to głównie znajdźki. Mamy ich dwa typy: dziecięce rysunki oraz fotografie. Służą tylko do odblokowania dodatkowej sceny po ukończeniu gry. Punkty zapisu są też rozstawione dosyć daleko od siebie, czasem frustrująco daleko. Często też gra zmusza nas do przejścia całej lokacji, zanim dostajemy możliwość zapisu. Zagadki to kolejny nieodłączny element serii Silent Hill. Często są nieoczywiste, czasem bawią się tym, co gracz widzi na pierwszy rzut oka. Mam tu na myśli chociażby zagadkę z końcówki pierwszego Silent Hilla. Jak wypadają w Homecoming? Powiedziałbym, że są poprawne. Na początku nie wydają się niczym szczególnym. Trzeba przesunąć kilka płytek, aby zrobić miejsce dla jednej właściwej. Dopasować przewody, żeby przywrócić prąd i tym podobne. Uważam, że na specjalną uwagę zasługuje segment z rodzinnym domem Alexa. Cały poziom opiera się na rozwiązaniu kilku łamigłówek powiązanych bezpośrednio z rodziną Shepardów. Najciekawsze zagadki znajdują się jednak pod koniec gry. Tu możemy wymienić m.in. tę, w której musimy dopasować symbole do treści wierszy, oraz zagadkę w kościele, gdzie należy dopasować wcześniej znalezione płyty do emocji. Ważne jest przy tym, w jakich okolicznościach płyty zostają odnalezione. Często to właśnie kontekst daje odpowiedź. Co ciekawe, część zagadek w grze jest opcjonalna. Ich rozwiązanie nagradza gracza zazwyczaj amunicją, przedmiotami leczniczymi lub dostępem do nowej broni. Muzykę do Silent Hill Homecoming skomponował dobrze znany fanom serii Akira Yamaoka. To wybitny artysta związany z serią od jej samych początków. W tej części ponownie zadbał o to, aby gracz mógł odczuć obłęd, zagubienie i niepokój, ale także smutek, nostalgię oraz melancholię. Motyw muzyczny towarzyszący walce świetnie oddaje charakter potyczek z czymś, co wydaje się nie należeć do naszego świata, jakby zostało wyjęte prosto z koszmaru. Brzmienia są ciężkie i niepokojące, podkreślając groteskowość starć z przeciwnikami. Dla mnie osobiście najlepszym utworem pozostaje Witchcraft, który rozbrzmiewa podczas pierwszej wizyty Alexa w rodzinnym domu. Słysząc go, czuję niepokój, ale jednocześnie także tęsknotę za tym, co już nie wróci. Za kimś lub czymś, czego już nie ma. W grze mamy aż 5 różnych zakończeń, w tym oczywiście zakończenie UFO, będące tradycją serii. Problem w tym, że sposób ich odblokowania jest dziwny. Styl gry nie ma tu żadnego znaczenia. Podczas całej rozgrywki podejmujemy jedynie 3 decyzje i to właśnie one determinują finał historii. I niestety większość kombinacji wyborów nie ma większego sensu fabularnego. W efekcie, zamiast podsumowywać drogę, którą przeszliśmy, zakończenia sprawiają raczej wrażenie nagrody przyznawanej za kilka pojedynczych decyzji. Podsumowując, Silent Hill Homecoming to tytuł, który stara się odtworzyć ducha drugiej odsłony serii. Niestety nie udźwignął tego zadania. Gra jest nierówna i momentami bardzo płaska. Z jednej strony symbole i nawiązania do klasyki są tu obecne i poprawnie użyte. Z drugiej jednak nie niosą ze sobą żadnej głębszej myśli. Często sprawiają wrażenie wydmuszki, makiety, która tylko imituje to, co tak cenimy w serii Silent Hill. A wy? Graliście w Homecoming? Co sądzicie o tej części? Chętnie poczytam wasze komentarze. Słyszymy się w kolejnych materiałach.